Witam Was bardzo serdecznie. Dzisiejszy odcinek to brakująca, ostatnia recenzja istotnego, właściwie jednego z najważniejszych butów w kolekcji Asics dla stopy pronującej albo po prostu butów stabilizujących, czyli Asics GT 2012 generacji. Jest to brakujący w tym roku but, którego musiałem zrecenzować, ponieważ zrobiłem recenzję Nimbusa i Cumulusa, czyli butów neutralnych z maksymalną i bardzo dużą amortyzacją. Była recenzja Kayano 30 z maksymalną amortyzacją buta stabilizującego. No i przyszedł czas na odpowiednik Cumulusa, tylko dla stopy pronującej, bądź też ze zwiększoną stabilizacją. A więc zapraszam na recenzję. Dodam, że buty dostałem od Asics Polska, co nie zmienia faktu, że nikt nie ma wpływu na treść tej recenzji. Także zaczynamy, moi drodzy. GT 2012, 12 generacja i przełom. Kolejna rewolucja w tym roku. Właściwie to już jest czwarta rewolucja Asicsa, ponieważ zarówno Nimbus i Cumulus zmienił się nie do poznania. Kayano 30 mega się zmieniło. W ogóle to jest nowe podejście do butów stabilizujących i tak samo jest z GT 2000. Jak już wspomniałem, Asics GT 2000 to jest seria ze zwiększoną stabilizacją, o dużej, wręcz bardzo dużej amortyzacji, ale nie maksymalnej. Najlepsze dla biegaczy o wadze między 70 a 85 kg, 90 to już jest taki maks, 8 mm dropu i 270 g wagi w wersji samplowej, 42,5-9 amerykańskie. Można by powiedzieć, że to jest po prostu Cumulus ze stabilizacją, ale nie do końca tak jest. Asics wielokrotnie pokazał nam, że serie stabilizujące znacznie różnią się mimo wszystko od tych neutralnych i nie możemy tej specyfikacji brać tak 100% na serio, dlatego warto właśnie oglądać takie recenzje jak ta. Dlatego przejdźmy sobie teraz do konkretów. A najważniejszym konkretem jest podeszwa wewnętrzna, pianka podeszwowa i jej uformowanie. Mamy tutaj piankę Flight Foam Blast Plus, czyli tą najbardziej wypasioną piankę Asicsa, używaną w butach po prostu treningowych. Mają ją Nimbusy, Kayano, Cumulusy. Wszystkie najlepsze buty są na tej piance zbudowane i tutaj również tą piankę mamy. Natomiast od razu Wam powiem, że nie jest to pianka tak miękka jak w Nimbusie i Cumulusie. Jest to pianka bardziej zbliżona do Kayano, gdzie pomiary durometrem pokazują znaczny jakby odchył w pomiarze. Nie jest to równoważna pianka do Cumulusa. Jest troszkę sztywniejsza, nie daje takiego efektu wow, chociaż jest dalej bardzo miękka. Gdyby postawić tego buta albo dać komuś do przymierzenia GT 2000 kontra 5 innych butów konkurencji stabilizowanych, to Asics dalej będzie najbardziej miękki w odczuciu. Nie zmienia to faktu, że to nie jest ta sama miękkość co w Cumulusie czy Nimbusie. Moim zdaniem gęstość tego Flight Foam Blastu jest troszeczkę inna, przez co jest minimalnie twardszy. Mamy w strefie pięty Pure Gel, czyli wkład żelowy z lżejszego i bardziej miękkiego żelu, który przede wszystkim sprawdzi się u osób biegających z całej stopy oraz z pięty. Uformowanie całej pianki podeszwowej w system 3D Guidance. No właśnie, 3D Guidance, bo w Kayano mamy 4D Guidance. I moim zdaniem różnica polega tutaj tak naprawdę na wstawce tej specjalnej pianki, której w GT 2000 nie ma, która ma szybciej sprawiać, że nasz staw skokowy powróci do neutralnej pozycji. Natomiast w GT 2012 tego nie ma i bazuje tak naprawdę tylko na systemie geometrycznym, czyli mamy poszerzoną część wewnętrzną buta. Pianka jest tak uformowana, żeby zapobiegać tej nadpronacji, a właściwie może nie zapobiegać, tylko żeby po prostu ją redukować, kontrolować i powracać staw skokowy do pionu jak najszybciej się da. I tak naprawdę to tyle. Oczywiście budowa cholewki, pięty, to wszystko jak najbardziej również poprawia znacznie stabilizację i tą stabilizację czuć, ale nie ma tych wypasionych elementów, które były w Kayano. Za 3D Guidance odpowiada również bieżnik. I to jest istotne, że znowu jest pogrubiony od strony wewnętrznej. Jest to guma Ahar Plus, czyli bardzo trudno ścieralna guma węglowa. Jest jej dużo. No i właśnie w strefie wewnętrznej, tam gdzie ta pianka podeszwowa jest troszeczkę wysunięta do wewnątrz, żeby nas stabilizować, znajduje się go więcej, by utwardzić tą część podeszwy. Cholewka tego buta jest dosyć prosta, nawet wręcz prostacka powiedziałbym, bo siateczka mesh oddycha świetnie, szerokość z przodu cholewki jest duża i jest sporo miejsca na palce, ale nie ma tam żadnych wodotrysków, nie ma tam niczego nadzwyczajnego. Zwłaszcza w tej czarno-żółtej edycji tego buta jest, tak powiedziałbym,
prosto, czytelnie, nieskomplikowanie. Może to i dobrze. Cholewka w dużej większości wykonana jest z recyklingu, podobnie jak język i sznurówki. No i właśnie tu jeszcze bym dodał. Język jest dosyć płaski, co się rzadko zdarza. Jest naprawdę płaściutki i ma tylko dwa takie piankowe zgrubienia, które sprawiają, że jakby przy zaciśnięciu sznurówek jest nam komfortowo i nic nas nie uciska. Sznurówki są wystarczająco długie i dobrze się zaciskają, dobrze się zawiązują, natomiast zapiętek wykonany lekko na sportowo, wywinięty do zewnątrz, dalej jest typowym dla Asics zapiętkiem troszkę mocniej nachodzącym na Achillesa i nie każdy może to lubić. Przejdźmy sobie do wykorzystania tego buta. Jest to typowa treningówka, niezbyt ciężka, fajnie spisująca się na szybszym biegu, super spisująca się na wolnym rozbieganiu, chociaż tak naprawdę brakuje mi w niej czegoś. A dokładnie brakuje mi w niej trochę pianki podeszwowej w strefie śródstopia. Jak sobie tak spojrzymy z boku, wygląda na to, że niczego tu nie brakuje, bo pianki jest dużo, pianka jest całkiem wypasiona. Natomiast mam wrażenie, że biegając mocniej ze śródstopia, zwłaszcza szybciej, przy szybszym tempie, czułem zbyt szybko kołyskę biegową i ten spadek i twardość asfaltu, powiedzmy. Tak to nazwijmy. Biegając z całej stopy lub z pięty, tego efektu praktycznie nie ma. Natomiast w momencie, gdy przyspieszałem, możliwe, że mój mózg już jest zaadaptowany troszeczkę i przyzwyczajony do tego, że często biegam w butach z grubszym stakiem, z grubszą podeszwą, często biegam w super treningówkach lub butach jakichś bardzo mocno amortyzowanych i praktycznie całkowicie izolują mnie od podłoża. Natomiast w GT2000 taką moim zdaniem wadą tego buta jest to, że przy szybszym biegu za szybko odczuwa się ten efekt jakby usztywnienia stopy z przodu i odczucia podłoża. Przynajmniej ja tak mam. Możliwe, że wielu biegaczy w ogóle tego nie odczuje, ponieważ biegało w butach niższej klasy i przesiada się powiedzmy z malucha na powiedzmy Mercedesa. Klasy może A, może nie S jeszcze, bo S to by był Cayenne. GT2012 jest już bardziej uniwersalnym butem treningowym. Nie jest tak ciężkie jak Kayano 30 i zamulaste, dlatego jeżeli na mocniejszych treningach biegacie w tempie poniżej 4 minut 30 sekund, no to jak najbardziej ten but się tutaj sprawdzi. Jest bardziej uniwersalną treningówką niżeli Kayano. Szczególnie polecam go dla osób o trochę niższej masie ciała, niższej niż 90 kg, a najlepiej by było jakbyście ważyli bliżej 85-80, to wtedy ten but spisze się najlepiej i wytrzyma najdłużej. Mimo iż jest to seria stabilizująca, to nie bałbym się polecić jej amatorom, którzy może nie do końca wiedzą, jakie buty powinni mieć. Myślę, że supinacja jest na tyle rzadkim zjawiskiem, że większość z nas ma albo stopę neutralną, albo jednak wchodzi w nadpronację. No i taki but z delikatną dosyć stabilizacją, jaką robi GT2000, a właściwie może nie delikatną, to jest złe słowo, bo stabilizacja jest jak najbardziej sprawdzona i będzie konkretna, jeżeli ktoś ma dużą nadpronację. Natomiast jeżeli ktoś podejrzewa u siebie nadpronację lub ma stopę neutralną, to prawdopodobnie ten but będzie odczuwalny u niego jako neutral, ale będzie bezpieczniejszy, na przykład od takiego Cumulusa czy Nimbusa. Jeżeli chcecie przymierzyć i kupić GT2000, to zapraszam serdecznie do sklepu, w którym pracuję, czyli do Studio Sport na warszawskim Żoliborzu. Tam mamy zarówno wersję typowo asfaltową, jak i wersję TR, która jest w ogóle świetna. Wersja TR ma troszkę pogrubiony bieżnik, inne sznurówki i jest przystosowana troszkę bardziej do biegania na przykład w lekkim terenie. Chociaż ja również w lekkim terenie biegałem nawet w tym bucie. Ale przyznam, że wersja TR to jest coś, co nawet bardziej mi się podoba, dlatego jeżeli jesteście z Warszawy lub okolic, to serdecznie zapraszam, spotkacie mnie i będziecie mogli sobie kupić te buty. Dziękuję, że byliście ze mną w tej recenzji i do zobaczenia w kolejnym filmie. Trzymajcie się, cześć!